Serdecznie zapraszam do odcinka 116 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 53. W poprzednim 115 odcinku opowiedziałem o 10 zaginionych plemionach Izraela. W tym odcinku opowiem historię jednego z Izraelitów, który wbrew swojej woli znalazł się w Egipcie. Przyjrzyjmy się zapisom z Biblii Tysiąclecia dotyczącym losu jednego z Izraelitów w Egipcie. W Księdze Rodzaju znajdujemy fragmenty opowiadające o Jakubie, synu Izaaka i Rebeki, który zamieszkał w kraju Kanaan, czyli tam, gdzie zatrzymał się jego ojciec. Jakub przyjął już imię Izrael i miał wielu synów z różnymi kobietami, między innymi z Bilchą i Zylpi. Jednym z jego synów był Józef. Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać. Pewnego razu Józef miał sen, który opowiedział swoim braciom. Posłuchajcie, jaki miałem sen. Śniło mi się, że wiązaliśmy snopy w środku pola. I wtedy snop mój podniósł się i stanął, a snopy wasze otoczyły go kołem i oddały mu pokłon. Rzekli mu bracia: czyż miałbyś jako król panować nad nami i rządzić nami jak władca? I jeszcze bardziej go nienawidzili z powodu jego snów i wypowiedzi. A potem miał on jeszcze inny sen i tak opowiedział go swoim braciom. Śniło mi się jeszcze, że słońce, księżyc i 11 gwiazd oddają mi pokłon. Józef opowiedział o śnie nie tylko braciom, ale również swojemu ojcu Jakubowi, który go skarcił. Co miałby znaczyć ów sen? Czyż ja, matka twoja i twoi bracia, mielibyśmy przyjść do ciebie i oddawać ci pokłon aż do ziemi? Podczas gdy bracia zazdrościli Józefowi, ojciec jego zapamiętał sobie ów sen. Kiedy bracia Józefa paśli trzody pod Sychem, Izrael rzekł do niego: idź i zobacz, czy bracia twoi są zdrowi i czy trzodom nic się nie stało, a potem mi opowiesz. Po czym wyprawił go z doliny Hebronu, a on poszedł do Sychem. Kiedy ujrzeli go bracia, mówili między sobą: oto nadchodzi ten, który miewa sny. Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów. Jednakże Ruben chciał uniknąć rozlewu krwi brata i rzekł: nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzućcie go do studni, która jest tu na pustkowiu, ale ręki nie podnoście na niego. Bracia pojmali Józefa i wrzucili do suchej studni. Ale kiedy ujrzeli kupców izmaelskich, idących z Gileadu, Juda rzekł: cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom. Nie zabijajmy go, wszak jest on naszym bratem. I usłuchali go bracia. I gdy kupcy madianiccy ich mijali, wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za 20 sztuk srebra, a ci zabrali go ze sobą do Egiptu. Bracia upozorowali śmierć Jakuba, umaczając jego szatę w krwi młodego kozła, pozorując, że pożarł go dziki zwierz. Tymczasem Madianici sprzedali Józefa w Egipcie Potifarowi, urzędnikowi faraona, przełożonemu dworzan.
Jak wiodło się niewolnikowi Józefowi w Egipcie. Pan był z Józefem i dlatego wiodło mu się dobrze. I był w domu swego pana, Egipcjanina. Ten jego pan spostrzegł, że Bóg jest z Józefem i sprawia, że mu się dobrze wiedzie, cokolwiek czyni. Darzył więc on Józefa życzliwością, tak iż stał się jego osobistym sługą. Uczynił go zarządcą swego domu, oddawszy mu we władanie cały swój majątek. A odkąd go ustanowił zarządcą swego domu i swojego majątku, Pan błogosławił domowi tego Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. Jednym słowem, Józef stał się zarządcą domu i wiodło mu się bardzo dobrze. Niestety, żona Potifara postanowiła uwieść Józefa i kiedy ten opierał się jej zalotom, rzekła do swojego męża: wszedł do mnie ów sługa Hebrajczyk, którego do nas sprowadziłeś, aby ze mną swawolić. A gdy zaczęłam krzyczeć, zostawił u mnie swój płaszcz i uciekł z domu. Potifar zapałał wielkim gniewem i polecił schwytać Józefa i oddać go do więzienia, gdzie znajdowali się więźniowie Faraona. Jednakże w więzieniu Pan był z Józefem i wkrótce zjednał sobie naczelnika więzienia. To też ów naczelnik więzienia dał Józefowi władzę nad wszystkimi znajdującymi się tam więźniami. Wszystko, cokolwiek mieli oni spełnić, spełniali tak, jak on zarządził. Naczelnik więzienia nie wglądał już zupełnie w to, co było pod władzą Józefa, ponieważ Pan był z nim i sprawiał, że mu się udawało wszystko, co czynił. W czasie pobytu Józefa w więzieniu podczaszy i nadworny piekarz Faraona dopuścili się wykroczeń, za co zostali wtrąceni do więzienia, gdzie przebywał Józef. Podczaszy i piekarz mieli sny, które opowiedzieli Józefowi. Podczaszy opowiedział Józefowi o swoim śnie. Widziałem we śnie krzew winny, który rósł przede mną. Na tym zaś krzewie były 3 gałązki. Krzew wypuścił pączki i zakwitł, a potem jego grona wydały dojrzałe jagody. W moim ręku był puchar Faraona. Zerwałem te jagody, wcisnąłem je do pucharu Faraona i wręczyłem ów puchar Faraonowi. Wówczas Józef wytłumaczył jego sen. Znaczenie snu jest takie: 3 gałązki są to 3 dni. Po upływie 3 dni Faraon wyświadczy ci łaskę i przywróci cię na twój dawny urząd. Będziesz podawał Faraonowi puchar tak samo jak przedtem, gdy byłeś jego podczaszym. Józef dodał, żeby nie zapomniał o nim, uwolnił go i polecił Faraonowi. Nadworny piekarz również opowiedział swój sen Józefowi. Ja zaś miałem taki sen. Trzymałem na głowie 3 kosze białego pieczywa. W koszu, który był na wierzchu, znajdowało się wszelkie pieczywo, jakie wyrabia piekarz dla Faraona. A ptactwo wydziobywało je z kosza, który był na mojej głowie. Tym razem tłumaczenie snu nie było tak optymistyczne. Znaczenie snu jest takie: 3 kosze to 3 dni. Za 3 dni Faraon rozkaże ściąć ci głowę i powiesić twe ciało na drzewie. Wtedy ptaki będą rozdziobywały twe ciało. Tłumaczenia snów przez Józefa okazały się prorocze, gdyż piekarza powieszono, a podczaszy, chociaż odzyskał swój urząd, zapomniał o Józefie. Po 2 latach od uwolnienia podczaszego Faraon miał sen. Śniło mu się, że stał nad Nilem. I oto z Nilu wyszło 7 krów pięknych i tłustych, które zaczęły się paść wśród sitowia. Ale oto 7 innych krów wyszło z Nilu, brzydkich i chudych, które stanęły obok tamtych nad brzegiem Nilu.
Te brzydkie i chude krowy pożarły 7 owych krów pięknych i tłustych. Snu tego nie potrafili wyjaśnić ani mędrcy, ani wróżbici egipscy. I wtedy podczaszy opowiedział faraonowi o Józefie. Faraon wezwał Józefa i ten wytłumaczył mu znaczenie snu. Bo nadejdzie 7 lat obfitości wielkiej w całym Egipcie, a po nich nastanie 7 lat głodu i pójdzie w niepamięć cała ta obfitość w Egipcie, gdy głód będzie niszczył kraj. Nie będą już wiedzieli o obfitości w tym kraju wskutek głodu, który potem nadejdzie, bo będzie to głód bardzo ciężki. Józef doradził faraonowi: teraz więc niech faraon upatrzy sobie kogoś roztropnego i mądrego i ustanowi go zarządcą Egiptu. Niech faraon tak ustanowi nadzorców, by zebrać 5. część urodzajów w Egipcie podczas 7 lat obfitości. Niechaj oni nagromadzą wszelką żywność podczas tych lat pomyślnych, które nadejdą. Niechaj gromadzą zboże do rozporządzenia faraona jako zaopatrzenie dla miast i niechaj go strzegą. A będzie ta żywność zachowana dla kraju na 7 lat głodu, które nastaną w Egipcie. Tak więc nie wyginie ludność tego kraju z głodu. Kiedy faraon usłyszał słowa Józefa, rzekł: ty zatem będziesz nad moim dworem i twoim rozkazom będzie posłuszny cały mój naród. Jedynie godnością królewską będę cię przewyższał. I powiedział faraon Józefowi: oto ustanawiam cię rządcą całego Egiptu. Po czym faraon zdjął swój pierścień z palca i włożył go na palec Józefa i kazał go oblec w szatę z najczystszego lnu, a potem zawiesił mu na szyi złoty łańcuch i kazał go obwozić na drugim swym wozie, a wołano przed nim Abrek. Faraon ustanowił Józefa rządcą całego Egiptu, obdarzył go ogromnym zaufaniem i rzekł do niego: ja jestem faraonem, ale bez twej zgody nikt nie ośmieli się czegokolwiek przedsięwziąć w całym kraju egipskim. I nadał Józefowi imię Safnat Paneach. Dał mu też za żonę Asenat, córkę kapłana z On, imieniem Potifera. I tak stał się Józef rządcą Egiptu. W folklorze północnego Kaukazu Abrek to postać szlachetnego, żyjącego samotnie wojownika, ale według niektórych lingwistów pochodzi od osetyjskiej nazwy Abreg, oznaczającej wędrowca. Osetia to autonomiczna republika wchodząca w skład Rosji jako Osetia Północna oraz Gruzji jako Osetia Południowa. Użycie słowa Abrek w Biblii może oznaczać szacunek wobec zaszczytnego tytułu otrzymanego przez Józefa, który był obcym przybyszem w Egipcie. Historia Izraelity Józefa nie wskazuje na żadne prześladowania ze strony Egipcjan, a wręcz przeciwnie, na ogromny awans społeczny niemożliwy do osiągnięcia przez większość ówczesnych Egipcjan. Dlaczego więc Żydzi podkreślają prześladowania ich przodków i okrutną niewolę w Egipcie? Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 116, w którym opowiedziałem o losach Józefa w Egipcie. Serdecznie zapraszam na odcinek 117 zatytułowany Potomkowie ludu Kanaan, część 54.